I'm going to speak to you now for a little while, and then Jesus is going to come so that you can talk to him and listen to him. Teraz przez chwileczkę będę mówić ja, a potem przyjdzie Jezus i będziecie mogli mówić do Niego i słuchać Go. And I want to share with you about the healing ministry. I chciałam się podzielić z wam o posłudze uzdrawiania. And what happened to me. I to, co wydarzyło się mi. You know, I'm a sister of St. Clare. Wiecie, że jestem siostrą świętej Klary. And we're not a very big community. Nie z bardzo dużej wspólnoty. But we're directly founded from St. Clare 800 years ago. She's our foundress. We had no other foundress or anybody. Zostałyśmy założone bezpośrednio przez świętą Klarę ponad 1000 lat temu. And they came to Ireland, the Poor Clares, many years ago. Centuries. I do Irlandii bardzo wiele wieków temu dotarły siostry świętej Klary. And when they came to Ireland, they were cloistered nuns like the Poor Clares. I jak dotarły do Irlandii, to były klauzurowymi siostrami. But we had terrible persecution and a war in Ireland. Ale w Irlandii było bardzo srogie prześladowanie. And there was a very unusual gentleman, English gentleman called Cromwell. I był tam Lord Cromwell. And he hated Catholics. I on nienawidził katolików. And his mission was to come over to Ireland, and if he could destroy all the priests and nuns and anything to do with the Catholic Church, they'd conquer Ireland. I jego misją było zniszczenie wszystkich księży, sióstr katolików, by wyrzucić katolictwo z Irlandii. Because like Poland, the whole of Ireland was occupied at the time by England. Tak jak w Polsce, tak samo Irlandia wtedy była okupowana przez Anglię. And of course, the only way that they could get the Irish to submit to what Henry VIII wanted was to destroy the church. I to, co w Irlandii było, to było, co Henryk VIII chciał, to zniszczyć Kościół. But you know, the marvelous thing about the Catholic faith. Ale taką cudowną rzeczą, jeżeli chodzi o wiarę katolików, just like what happened in Poland, tak jak wydarzyło się to w Polsce, we thrive under persecution. Przetrwaliśmy prześladowanie. When the persecution isn't on, jeżeli nie ma prześladowania, we very easily give up our Catholic faith. Bardzo łatwo opuszczamy naszą wiarę katolicką. And we see how the world can entice us and encourage us. I widzimy, jak świat nas może pochłonąć. With material things. Z materialnymi rzeczami. Freedom, you know, is precious. Pociągając nas swoim bogactwem. But sometimes we forget that freedom doesn't mean to do whatever you want. Ale czasami zapominamy, że wolność to nie znaczy, że możemy robić wszystko, co chcemy. And as a young nun, jako młoda zakonnica, I heard a priest one time say, which I thought was very wise. Raz słyszałam księdza mówiącego coś, co było bardzo mądre. He said, you know, in religious life, in the priesthood or in the church, wiesz, w życiu zakonnym, w życiu religijnym, w kapłaństwie, there's no such a thing as blind obedience. Nie ma czegoś takiego jak ślepe posłuszeństwo. Because blind obedience, bo ślepe posłuszeństwo is what you train dolphins to go through hoops. To jest coś, co by ci mówią, że masz przeskoczyć. Animals to jump and do what you want them to do immediately. I że przeskoczyć i masz to zrobić natychmiast. The beautiful thing that Jesus gave us was a free will. Tą piękną rzeczą, którą Pan Bóg nam daje, to wolna wola. And it's a great danger. I jest wielkim niebezpieczeństwem, if we use our free will in the wrong way. Jeżeli używamy naszą wolną wolę w zły sposób. We know our enemy is there waiting. Bo wiemy, że nieprzyjaciel czeka. I didn't enter religious life, but for one reason. Ja podjęłam życie zakonne z jednego powodu. To serve Jesus. By służyć Jezusowi. To be obedient, yes, to authority. By być posłusznym autorytetowi. To be obedient to the teachings of the church. By być posłuszną nauczeniu Kościoła. And that's a great freedom. I to jest wielka wolność. Because you're willing to submit to Jesus, who is the truth, the way, the truth and the life. Bo swoją wolę podporządkowujesz Jezusowi. But anyway, Ireland was in a terrible state.
Irlandia była w trudnej sytuacji. And in the northern part of Ireland, there was what you call a Protestant plantation. It was taken over mostly by Protestants. I północ Irlandii była taką częścią bardzo protestancką. So there was nobody to teach the children Catholicism. I nie było tam nikogo, kto by mógł uczyć dzieci katechizmu. And back then, the bishops asked the poor Clares, who were the only ones there at the time, I wtedy biskup poprosił klaryski, które były jedynym zgromadzeniem tam, if they would come across the border into the northern part of Ireland and teach religion. czy one by mogły przekroczyć tą granicę i by mogły zacząć uczyć katechizmu. And of course, the parents wanted more than religion. They thought, can they teach the 3 R's, reading, arithmetic and... I rodzice chcieli oczywiście więcej, nie tylko, żeby uczyć katechizmu, ale też innych przedmiotów. My order evolved into a teaching community. I dlatego mój order, mój zakon zmienił się w zgromadzenie nauczające. And then after Vatican II, I później po Soborze Watykańskim we II changed our title from Poor Clares to the Sisters of St. Clare. zmieniliśmy naszą nazwę od ubogich sióstr Świętej Klary do sióstr Świętej But Klary. we have the same rule and constitution as St. Clare's, as the Poor Clares. Ale We're mamy active. tą samą regułę i konstytucję jak klaryski. So when I entered 64 years ago, Ja wstąpiłam 64 lata temu. we were semi-cloistered. We didn't go home. Byłyśmy takie półklauzurowe, nie wracałyśmy do domu na wakacje. We didn't travel like a lot of things were very restricted. Byłyśmy bardzo takie ścisłe, nie podróżowałyśmy. So, you know, God has great plans because after the Vatican Council, things changed. I po Soborze Watykańskim II zmieniło się dużo rzeczy. And at that time now, I'm in the convent. I w tamtym czasie, I'm a teacher. od tamtego czasu ja jestem w klasztorze, jestem nauczycielką. I love teaching. Kocham nauczanie And of course I was healed. i oczywiście byłam uzdrowiona. But I had one terrible fear. Ale miałam jeden straszny strach, And lęk. it was anything to do with healing. I to nie miało nic do czynienia z Because uzdrowieniem. where I live in Florida, Bo jak ja żyłam na there were a Florydzie, lot of evangelists and healers and you know, it was the beginning of the renewal and everybody was talking about healers. i to był początek ruchu charyzmatycznego i było bardzo dużo ewangelizatorów, uzdrowicieli, wszyscy o tym mówili. And I said to Jesus, I powiedziałam Jezusowi, I will never tell anybody except my community and people close to me that I was healed because I don't want anything to do with healing. It's too sensational. i bałam się sensacji i nikomu nie powiedziałam oprócz mojej wspólnoty i najbliższym osobom, że zostałam uzdrowiona. Well, I'm sure God was saying, I'm going to show you. Ale Pan Bóg powiedział, ja pokażę Tobie. It's Pentecost Sunday. W niedzielę zesłania Ducha Świętego I was healed in December, the month of December. zostałam uzdrowiona w grudniu. And I was full of zeal and I was doing a lot of things. Byłam pełna gorliwości i bardzo wiele rzeczy robiłam. And I used to say, how silly. God couldn't expect me to do anything more. I'm doing lots of things for Him. I mówiłam sobie tak, że robię tyle rzeczy dla Pana Boga, że On nie może ode mnie oczekiwać czegoś więcej. Pentecost Sunday comes. Przyszła niedziela zesłania Ducha That was Świętego. the day I was born. I was born on the feast of Pentecost. I to był dzień, kiedy ja się urodziłam. Urodziłam się w dzień zesłania Ducha Świętego. I went into the chapel about 11:30 at night time. I got this prompting, go and make a holy hour. Miałam takie to natchnienie, żeby pójść do kaplicy i o 11:30 poszłam, żeby godzinę świętą I'm odprawić. sitting with my arms folded looking at the tabernacle and all the nuns are gone to bed. Wszyscy byli już w łóżku, a ja siedziałam i patrzyłam na tabernakulum. And I didn't have any great, spiritual sensation. I'm just sitting there. Nie miałam żadnego doświadczenia duchowego, po prostu And siedziałam. next thing I hear my name being called. I później usłyszałam, że ktoś woła mnie po imieniu. And I thought one of the nuns came out. I myślałam, że to któraś z zakonnic przyszła. Called me. I mnie woła. So I turned to look at her. I obróciłam się, żeby popatrzeć na nią. And as I turned, I jak obróciłam this się, like a wind of heat went through me. i ten wiatr, gorący wiatr przeszył mnie. And the voice said to me, I głos mi powiedział, you have my gift of healing, go and use it. że mój dar uzdrawienia ma być używany. And everything left. I wszystko się skończyło. I knelt down Uklękłam and I said, Jesus, i powiedziałam, I Jezu, don't want any gift of healing. Keep it for yourself. nie chcę żadnego daru uzdrowienia, zatrzymaj go dla siebie. I don't want anything to do with it.
Nie chcę mieć nic z tym Then I wspólnego. said, Jesus, I'm really sorry for even thinking about it. Mówię, Panie Jezu, przykro mi, że Ty nawet myślisz o tym. I said, I'm definitely not going to tell the nuns because they send me to a psychiatric doctor because I'm hearing voices. Ja na pewno nie powiem o tym siostrom, bo mnie wyślą do lekarza, że słyszę jakieś głosy. I got up and I left the chapel. Wstałam i zostawiłam kaplicę. I go out to California from Florida across to California to go to summer school. Pojechałam z Florydy do Kalifornii na letnią szkołę. And while this voice was very clear to me what I heard, Ale ten głos, który usłyszałam, był bardzo jasny dla I mnie, didn't talk czysty. about it. Ale nie mówiłam o tym. But I go to a meeting in I think it was in Los Angeles. Myślę, że to było Los Angeles. And there was a speaker going to speak there, and there was lots of people there. I było jakieś spotkanie i był tam ktoś, kto mówił konferencji. I didn't know any of them, Nie znałam tam nikogo and they certainly didn't know who I was. I was just a nun there. i oni nie wiedzieli, kim ja jestem. Po prostu byłam zakonnicą tam. I'm sitting beside a man, I siedzę koło mężczyzny and there was a little break, in the middle of the talk. i tam było między konferencjami przerwa była. And he was dressed in a grey clerical, Roman collar and a grey suit. I on był ubrany w kołnierzyk. He turned and he looked at me, put his hand on me. I on popatrzył się na mnie, położył rękę He na said, mnie Sister, you have the gift of healing. i mówi, siostro, ty masz dar uzdrawiania. You know about it. When are you going to use it? Ty wiesz o tym i kiedy zaczniesz go używać. I know, he said, you're the first Catholic nun I ever spoke to. I mówi, ty jesteś pierwszą katoliczką, do której mówię, katolicką siostrą, z którą So rozmawiam. then I said to myself, he's a Protestant, how does he know? A ja myślę sobie, on jest protestantem, jak on to może wiedzieć? That's my prejudice of Northern Ireland. I'm from the north. I to ja jestem z północnej Irlandii, dlatego And I didn't say that to him. nie powiedziałam tego But he jemu. looked right into my face. Ale on popatrzył mi w And he twarz. said, what happened to you in your chapel? Co się stało? I mówi mi, co się stało tobie w twojej kaplicy? I told him all the reasons it couldn't happen. I I belong to a strict order. powiedziałam, że to nie może być, ja należę do I bardzo talked ścisłego about the Mother zgromadzenia. General, the bishop. I told him all the reasons it couldn't happen. I mówię, że to nie może być prawda. Jestem w ścisłym zgromadzeniu, mam matkę generalną, jest nade mną biskup. And he looked at me and he said, Jesus never forces anybody. I on popatrzył na mnie i powiedział, Jezus nigdy nikogo nie zmusza. He reveals his will. Objawił Jego wolę. So I went to college. Poszłam do And koledżu. brothers and sisters, God can speak through people who don't believe anything. Wiecie, bracia i siostry, Pan Bóg może mówić przez osoby, które nie wierzą w nic. Because in the Old Testament, the story about the donkey started speaking what God wanted from this man. Wiecie z Starego Testamentu, jak przez osła Pan Bóg So przemówił. the students at the university in Los Angeles were saying things to me. To them it made no sense, but to me it was God. Studenci z Los Angeles mówili mi rzeczy, które dla nich nie miały sensu, ale dla mnie były jak pukanie Boga. Anyway, to make a very long story short, I fought it. Żeby zakończyć tą długą historię, And finally the Lord said to me, poddałam się i w końcu Pan powiedział mi, on whose terms did you make your commitment? że kto ma teraz wypełnić przymierze. Because I wasn't worried about my congregation or about all these things. I was worried about myself. Selfishness. Ja mówiłam o zgromadzeniu, o wszystkim, ale tak naprawdę to był mój egoizm, bałam się siebie. Eventually I made this commitment. I w końcu poddałam się temu. I said, Jesus, I have a vow of obedience. Powiedziałam, Panie Jezu, chcę być posłuszna. And I don't know how this can be fulfilled. I'm a teacher. I nie wiem, jak Ty chcesz to wypełnić, bo ja jestem nauczycielką. But there's nothing impossible with you. Ale dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. And if it's of you, I know that you'll open the doors and do what you have to do. I jeżeli to pochodzi od Ciebie, to ja wiem, że Ty otworzysz te drzwi i zrobisz to, co ma być zrobione. For the first year, w ciągu pierwszego roku I was the biggest skeptic. Byłam najbardziej sceptyczną osobą. Because we forget we're just like a straw. I'm no different than anybody else. We all are called by Jesus. My wszyscy jesteśmy powołani przez Jezusa. And I kept realizing that, did I doubt? Yes, a lot. I ja wiedziałam, że ja robię bardzo dużo. But for the first year I saw miracles. Ale w ciągu pierwszego roku widziałam cuda. And I was the one that would
I remember the very first person I ever prayed with. I jestem pierwsza z tym, żeby modlić się za mnie. Was blind and paralyzed. Once more, please. Blind and paralyzed. Ślepi i sparaliżowani, The next day she was completely healed. którzy byli zupełnie uzdrowieni. Widziałam to w pierwszym roku. And in that first year, I po tym pierwszym roku I started to get really concerned. Zaczęłam naprawdę rozumieć, Because you know, it's very easy to make the person in a ministry a false god. bo bardzo łatwo jest osobę do posługi zaprosić. It's very easy for me or for anybody to become a distraction to bring in the person to Jesus. Jest bardzo łatwo dla mnie czy dla kogoś innego, żeby być przeszkodą dla Jezusa, rozpraszać. People want to make celebrities and heroes. Ludzie chcą być celebrytami, uzdrowicielami. And people would come to me, but they didn't go to church. Ludzie przychodzą do mnie, ale nie idą do kościoła. It's one of the most dangerous ministries To jest jedna z najbardziej niebezpiecznych posług, if it's not totally focused on Jesus. jeżeli nie jest totalnie skoncentrowana na Jezusie. And I tell the charismatics all the time, I mówię to w ruchach charyzmatycznych cały czas. gifts do not indicate holiness. Dar nie oznacza świętości. I've seen many very sad tragedies in the renewal of people who are very gifted. Widziałam bardzo dużo smutnych historii osób, które były bardzo obdarowane. Because pride is what Satan uses to get you. Bo duma jest tym, co przeszkadza. So I started to pray. I tak zaczęłam się modlić And I thought, as a Catholic nun, i myślałam jak katolicka siostra, it's not really good for the things that are happening around me. to te rzeczy, które się wokół mnie dzieją, nie są I dobre. mean, I went home to see my father in Ireland, Pojechałam spotkać się z moim ojcem w Irlandii and somebody got healed. I don't know who it was, i ktoś został uzdrowiony, nie wiem kto, but these are the kind of things that scared me. ale te rzeczy zaczęły mnie So- przerażać. One of the abbess of the house where I lived, the convent in Ireland, Opatka klasztoru, w którym żyłam w Irlandii, Sister Bridge, would it be possible for you to pray with about 5 people in the parlor? zapytała, czy mogłabyś się pomodlić z 5 They're osobami, friends of the nuns. of family. przyjaciółmi So sióstr. I was leaving for America a few days later, so I said, I'll come on a Tuesday evening Przyjechałam we wtorek wieczorem and I'll say a prayer with them, and then I'm going to a party, a going away party that my family and all my friends were having before I left. Pomodlę się z nimi, a później pójdę odwiedzić moją rodzinę, bo po to przyjechałam. So I arrive at the convent about 5 o'clock in the evening Przyjechałam do klasztoru około 5 wieczorem, to pray with these 5 people. żeby pomodlić się z tymi 5 osobami. Well, the 5 people had multiplied to 2,500 people. I te 5 osób się zmultiplikowało, pomnożyło do 250. The policeman wouldn't let me in. Nie było miejsca, żeby wejść. He said the place is full and you can't get in. I was with my friend in a big Volvo car driving up to the Ja to the convent. chciałam wejść i mi powiedzieli, tam nie ma miejsca, nie możesz tam wejść do And I środka, do said to klasztoru. him, what's going on? I thought it was blessing of the grapes or some festival. Ja myślę, co się dzieje? Myślałam, że to jakaś uroczystość, dlaczego tam jest tak dużo osób? He said they're all waiting for a healing nun. I on, przy drzwiach, ten mężczyzna mi powiedział, wszyscy czekają na siostrę, która I uzdrawia. got such a fright. Byłam tak And wystraszona. all I could think of was the Mother Superior with her cupcakes and tea for 5 people. Now there were 2,500. A ja wszystko, co myślałam, to była matka przełożona, która czeka z herbatą i ciastkiem i z 5 gośćmi w klasztorze, a tu tak I had dużo to go ludzi. out in a field, a play field of the students, Byłam tam ze studentami. climb a ladder and take a big bullhorn, preach with a big horn, Trzymałam w ręce a loudspeaker. ten mikrofon. No. My poor father had no idea. He comes to see, he's going to this party and there's nobody at the party. Mój ojciec nie miał o niczym pojęcia zupełnie. And he comes up to the convent and climbs the fire escape and sees me up on a ladder preaching. Przyszedł, myślał, że to będzie takie spokojne przyjęcie i przyszedł do klasztoru i zobaczył mnie wysoko przemawiającą.
And all the nuns are looking through the windows out at me. I wszystkie siostry patrzyły przez okna na mnie, podglądały. So it was pretty dramatic. To było lekko dramatyczne. Well, I made a decision then. I wtedy podjęłam I decyzję. said, I have to find a way as a Catholic nun to stay in the heart of the church and not to be on the fringes or to be different. Że jako katolicka siostra muszę być w sercu Kościoła, a nie żeby być kimś innym, dziwnym. I made a pilgrimage to Lourdes. I wtedy poszłam na pielgrzymkę, pojechałam na pielgrzymkę do Lourdes. And I went to Lourdes for one reason. I pojechałam do Lourdes z jednego powodu, To ask Our Lady by zapytać to Maryję, please help me proszę pomóż to mi, know how to live in the heart of the church with this charism jak mam żyć w sercu Kościoła z tym charyzmatem, z tym darem. and to put people focusing to Jesus, not to me. I jak mam ludzi skoncentrować na Jezusie, nie na mnie. I came back from Lourdes, Wróciłam z Lourdes and this is the greatest lesson that Mary, will teach us. i to jest największa lekcja, którą Maryja może nas nauczyć. Just like every apparition, Tak jak w każdych objawieniach, her mission and her desire is to bring us to Jesus. jej misja i jej pragnienie to jest to, by przyprowadzić nas do Jezusa. So I come back to America, Wróciłam do Ameryki and a few months later, i kilka miesięcy później a Jesuit priest phoned me, jezuita zadzwonił do and he mnie said, is there any chance you could come to this garbage dump on the borders of Mexico and the United States? Czy jest jakaś szansa, żebyś przyjechała na spotkanie na granicę między Meksykiem i Stanami He said, Zjednoczonymi? there are hundreds and hundreds of poor people here. Tam jest tysiące i tysiące bardzo ubogich ludzi He said, I would love you to say a prayer for them. i byłbym bardzo zadowolony, gdybyś się za nich pomodliła. I have been going there for 2 years. The priest said. Ksiądz powiedział, że on 2 lata tam do nich jeździ. He said, I celebrate Mass with them, Celebruję mszę świętą z nimi and I've been teaching them. i nauczam ich. But he said they're very neglected, that materially they have nothing, Materialnie oni nic nie mają, except what we bring to them. oprócz tego, co my im przyniesiemy. So anyway, I went there, Więc pojechałam just tam for an afternoon and a morning and afternoon. na popołudnie i ranek. And I was looking at they were it was a dump, and it was right across from the border, and they were driven back. This is going 40 years ago now. 40 lat temu oni byli zaraz przy granicy i byli odpychani od granicy, bardzo ubodzy. And they just lived in the dump, eat from the garbage. Jedli ze śmieci, na wysypisku śmieci mieszkali. So Father comes along with a little card table, Ksiądz przyszedł z tym małym stolikiem and all the provisions for Mass. i wszystko, co było potrzebne do mszy. And I'm looking at the people and thinking, what do they know? I ja patrzę na tych ludzi i myślę sobie, co oni mogą wiedzieć. I wonder how much they understand about what the Mass is. Byłam zmartwiona, co oni w ogóle rozumieją z mszy świętej. Father set up the table. Ojciec rozłożył stół, przygotował ołtarz. Few young Mexican Americans with guitars, they were going to pray and sing. Było tam kilka młodych ludzi z gitarami, którzy śpiewali, modlili się. And just when Mass was about to start, I już się miała msza święta zaczynać. the people were standing all around. They divided, and a woman came up carrying on her back like a poncho, but she had something in it. I ludzie, którzy byli blisko ołtarza, w pewnym momencie się rozdzielili na środku i kobieta w swoim ponczo w chórzcie przeszła, niosąc She coś. put it down in front, Położyła przed ołtarzem and she opened it. i otworzyła. And I'm thinking it's a gift for the priest. I ja myślałam, że jest to jakiś podarunek dla But it was a księdza. little boy about 7 years of age. Ale to był 7-letni chłopiec. He was completely burnt. Był totalnie His poparzony. skin was dirty and raw. Jego skóra była brudna. His hair was burnt, Włosy były spalone. and he was screaming I krzyczał. with the pain because with the rough poncho, he must have pulled all the flesh of his back. Krzyczał z bólu, bo to ponczo, ten materiał go urażał. And she looked at the priest. She said, "Father, I found him burning in a part of the garbage." I ona popatrzyła na księdza i powiedziała: Ojcze, znalazłam go palącego się w śmieciach. And she looked at the priest. You had no idea who I was standing over here. She said, "Please, Father,
could you do anything for him? I mówi, proszę Cię, Ojcze, możesz coś dla niego zrobić. So Father and I said a brief prayer, Ojciec i ja pomodliliśmy się and he said, put him under the table. i on under the powiedział, połóż go przy ołtarzu, pod altar, ołtarzem and let's start Mass. i chodźmy, zacznijmy mszę You know, świętą. brothers and sisters, we started the Eucharist. I wiecie, bracia i siostry, zaczęliśmy And the Eucharystię. silence in these, must have been 1,000 people by now. I musiało tam być 1000 osób i była cisza. And when it came to the Gloria, there was a Gloria that day because it was a feast. To było święto, więc śpiewało się chwała. I'm standing looking at these people so animated and praising God. I ja stałam i patrzyłam tych ludzi tak wielbiących Pana Boga. And I kept, in my own heart, I kept thinking, they have nothing. I w moim sercu myślałam, oni nic nie mają. And all around us was wealth, the cross in America, and in Warres, the city of Warres. And these people were worshipping and praising God. A ci ludzie uwielbiali i chwalili Pana Boga. It came to the consecration. Jak przyszedł moment And konsekracji, like your big host, the priest had a large host. jak wasza tutaj ksiądz miał tą dużą hostię, And when the bell rang at the words of the consecration, i jak dzwonki były na słowa konsekracji, I had my head down, pochyliłam moją głowę and when he held the sacred host up, I looked up. i jak hostia została uniesiona, popatrzyłam do And góry clearly I saw Jesus. i w bardzo jasny sposób zobaczyłam Did I see Jezusa. him outside or inside? I don't know, but I saw Jesus with his hands out over the whole sea of people. Czy to było na zewnątrz, czy we mnie, nie wiem, ale widziałam Jezusa z otwartymi rękami przed tymi ludźmi. And the same when he lifted up the chalice. I tak samo jak kielich został uniesiony. And almost as if these people were all prostrate with their heads in the dirt. I ludzie uniżyli się, dotknęli głową And ziemi. at the moment to explanation of the faith, they lifted their heads up, and on the top of the voices, they shouted, Viva Christe Rey, long live Christ our King. I jak było oto wielka tajemnica wiary, to tym mocnym głosem zawołali, niech żyje Chrystus Król. I looked at their eyes. You would know that they knew this was Jesus. I wiedziałam, że tam jest Jezus. Popatrzyłam w oczy. At the end of Mass, Na koniec mszy I went around to see the little boy, poszłam zobaczyć tego małego chłopca. and he's not there. I nie było go tam. And I said to the lady, where is he? Perfect silence. Była cisza zupełna i zapytałam kobiety, gdzie on jest. And she said, sister, didn't Jesus come? A ona mi mówi, siostro, czyżby Jezus nie przyszedł? There he is. Tam on He was jest. completely healed. On był całkowicie Not uzdrowiony. only was he healed, Nie tylko on był but there uzdrowiony, was a beautiful young girl came with a little Down syndrome baby. ale też tam była dziewczyna bardzo piękna After Mass, healed. i po mszy została I spent uzdrowiona. 5 hours on this mountain of a dump. Spędziłam 5 godzin na tych And górach I didn't play śmieci with anybody. I saw miracles. i widziałam cuda. It was like God put on a festival of miracles. To był Boży Festiwal Cudów. And it was not the Mass, there was no introduction to anything except the discipline of the Mass that we all celebrate. Tam nie było nic innego, nic nadzwyczajnego, tylko msza święta, w której wszyscy uczestniczyliśmy. And the joy. I radość. So I left there after probably 5 or 6 hours and I was really stunned. To po 5 czy 6 godzinach wyjechałam stamtąd And I went back to Texas across the border. i wróciłam do Teksasu po drugiej stronie And I granicy. couldn't sleep that night. I tej nocy nie mogłam Because zasnąć, I had grown up in Ireland where I went to Mass all my life. bo ja wyrastałam w Irlandii, gdzie całe życie chodziłam na msze Here I was, święte. a Catholic nun at daily Mass since I was a teenager. Od nastoletniego wieku byłam na codziennej mszy świętej I never experienced anything like this. i nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego jak tam. And in the middle of the night, I w środku nocy I got up and I wstałam thought, Jesus, you have to talk to me. i mówię, Jezu, Ty musisz mi coś powiedzieć. Why did this happen? Dlaczego to się stało? And clearly Jesus spoke to me. I bardzo jasno Jezus przemówił do mnie. You asked my mother Ty prosiłaś moją matkę, to bring you to the heart of the church and where you will find real healing. żeby przyprowadziła Cię do serca Kościoła, tam gdzie znajdziesz prawdziwe uzdrowienie. And then he said to me, I potem powiedział mi, don't you know czy nie wiesz, that people will go all over the world że ludzie będą szli na końce świata after healers za
uzdrowicielami They w will seek cudzysłowie. healing from you, but ignore me. Oni mogą szukać uzdrowienia u Ciebie, ale ignorować mnie. They're hungry. Są głodni, They're looking for healing, szukają uzdrowienia, but many of them fail to identify me. ale bardzo wielu z nich upada, bo mnie nie znajduje. I brought you here because my mother, you asked my mother. Przyprowadziłem Cię tutaj, bo Ty prosiłaś moją matkę. From now on, Od tej chwili I want you to go into the world chcę, żebyś poszła do świata and I want you to tell your brothers and sisters i żebyś powiedziała Twoim braciom i siostrom, that it is through my presence in the Eucharist and in the sacraments że poprzez moją obecność w Eucharystii i w they sakramentach will personally meet me and I will give them what is greatest need in their lives. że oni będą prosili mnie i ja im dam to, co jest im najbardziej potrzebne w życiu. Now tonight, before the healing service, I'll tell you a few of the stories, but what happened after that? Co się stało po tym? Brothers and sisters, for the last 50 years, Przez ostatnie 50 lat I have traveled to over 100 countries all over all the continents. byłam na wszystkich kontynentach w ponad 50 And I krajach have to tell you i muszę wam that powiedzieć, the greatest miracles I've seen że największe cuda, jakie is through widziałam, the Holy Eucharist. są podczas Eucharystii. Father, and I'm only working with Father Pablo for almost 4 years, Z ojcem Pablo pracuję 4 lata, but I worked with a Vincentian priest, Father Kevin Scallon, ale pracowałam z księdzem Kevinem and in stadiums with thousands, and in countries where there's lots of Muslims, we have seen conversions and miracles. w krajach muzułmańskich, w wielu krajach widzieliśmy nawrócenia i cuda. And you know, I just finished with one beautiful witness. I chcę skończyć z jednym pięknym świadectwem. We were giving a priest retreat in Africa, in Kenya. W Kenii prowadziliśmy rekolekcje dla księży. And the bishop said to us after the priest retreat, Po rekolekcjach dla księży biskup poprosił nas, would it be possible to have a mass and a Eucharistic healing service, which we call it, for the diocese? czy byłaby możliwość msza święta i posługa uzdrawienia dla the diecezji. day that we were going to have this in the cathedral, I w dzień, kiedy miało mieć miejsce to wydarzenie w katedrze, thousands of people came. They walked for 3 days. They were all there. Great anticipation and excitement for the mass and healing service. 3 dni ludzie szli, bardzo dużo osób przyszło, było bardzo wiele oczekiwania z tej So there was mszy. about 130 priests and the bishop made the retreat. Było ponad 100 księży, biskupów, którzy mieli rekolekcje. So after the mass, Po mszy świętej and we had a Eucharistic healing service. So Father, what we'll do here tonight, Father walked through the crowds in the cathedral with the monstrance. to, co będziemy mieć dzisiaj wieczorem, tak samo tam przez katedrę ksiądz szedł z monstrancją, z And I Najświętszym was sakramentem. telling the people, you know, all these beautiful Kenyans, look at the host. This is Jesus. It's a person. He's risen. I ja mówiłam ludziom, patrzcie na hostię, to jest Jezus, On jest we własnej osobie, jest zmartwychwstały. Catholics' faith is not on feelings. We believe it even though it's very difficult mystery. But you keep telling us, I know it's Jesus because he told us himself. Katolicka wiara nie opiera się na uczuciach, to jest wiara, my wierzymy w to, bo On nam to powiedział. There was a little boy in the front row of the cathedral, W pierwszym rzędzie był mały chłopiec and I was watching him i patrzyłam na because niego, every time I would say, bo każdego razu you jak know, this powiedziałam, is Jesus, to jest Jezus, he would stand up and clap his hands, On wstawał i klaskał and then he'd sit down. i potem siadał. So Father Kevin saw him, so he walked over to him. I jak ojciec Kevin podszedł do And this niego little boy is looking and talking to Jesus. i ten mały chłopiec patrzył And i he started rozmawiał to cry. z Jezusem i zaczął płakać. And Father moved on down the aisle. I ojciec poszedł dalej. And you know, in Africa, the joy and the excitement, I wiecie, w Afryce radość i wzruszenie. they were clapping and touching Jesus, and really you could feel Tam the były fear. oklaski, dotykanie Jezusa. But after we went into the sacristy, Później, kiedy poszliśmy do zakrystii, one of the sisters came in jedna z sióstr przyszła and she said, "Come out and see what happened." i mówi, chodź i zobacz, co się stało. And up on a table like this in front of the tabernacle I przy tabernakulum było was the little stół boy. i tam był ten mały chłopak. And the people from the village were all around him
with tambourines, singing and praising God. I ludzie z wioski wszyscy z bębenkami śpiewali i chwalili He was Boga. paralyzed. He never walked. I on był sparaliżowany, nigdy nie chodził. And he got up and walked right after. And his uncle was a priest looking at him on the altar. Nobody else knew. He got up and started walking after Father was in front of him. Po tym, jak ojciec Kevin wszedł z Jezusem, ten sparaliżowany chłopiec wstał i chwalił Boga. Nigdy wcześniej nie chodził. As a result of that miracle, Jako rezultat tego cudu we were invited back by all the bishops of Kenya. zostaliśmy zaproszeni przez wszystkich biskupów z We went Kenii. to all the dioceses. Byliśmy w każdej z diecezji And we had Eucharistic crusades. i eucharystyczna krucjata była. We didn't have mass because there was all kinds of people, Hindus and Muslims and all kinds of Protestants coming. Różni ludzie przychodzili. But the marvelous thing about it A is that in every stadium or football field or wherever was big enough, i w każdym miejscu, czy to był stadion, they był dressed pełno. an altar with flowers and beautiful, and Jesus was carried in procession out there. I Jezus w procesji był prowadzony tam wśród kwiatów. It was just the same as when Jesus walked there. There were screams of demons and all kinds of things happened. I wszystkie rzeczy się wydarzały tak, jak Jezus chodził po ziemi. Był krzyk demonów, People wszystko. were converted. Ludzie się nawracali. There were extraordinary healings. Były nadzwyczajne uzdrowienia. And the Archbishop of Nairobi told us afterwards. I arcybiskup Nairobi później nam powiedział, He said, "Isn't it interesting? czy to nie jest There's all interesujące, kinds of Protestant healers and all kinds of people come to Africa to preach. że bardzo dużo protestanckich uzdrowicieli, ewangelizatorów And our przychodzi Catholic people flock to them." i nasi katolicy ludzie idą za nimi. And he said, "Here we have Jesus himself in the Holy Eucharist. A my tutaj mamy samego Jezusa, prawdziwego Jezusa w Eucharystii. So powerful were these crusades. I to jest takie pełne mocy, They weren't focusing on a single person. to nie, które jest skoncentrowane na pojedynczej osobie. They were focusing on Jesus, who's real. Oni nie byli skoncentrowani na osobie, tylko na Jezusie. And he had masses of thanksgiving all over the country. I msze święte dziękczyny były wszędzie w całym Now, kraju. brothers and sisters, that same Jesus is going to be here on this altar. I ten sam Jezus, bracia i siostry, będzie tutaj na And for ołtarzu. 20 to or a little more, we're going to spend time, you individually talk to Jesus. I wy, każdy indywidualnie może mówić do Jezusa. Tell him you love him. Ask him to renew your faith in the real presence. Powiedzcie mu, że go kochacie. Poproście, żeby odnowił waszą wiarę. I tell Catholics all the time, you don't need Sister Bridget. Jesus told me to be a mouthpiece for him, to tell him where to come as Catholics. Mówię wam, wy nie potrzebujecie siostry Bridge. Macie jako katolicy mamy Jezusa. And I can guarantee you 100%. Mogę na 100% wam zagwarantować, If you look at Jesus, jeżeli wy popatrzycie na these are Jezusa, windows to the soul. te oczy, Your eyes are windows. wasze oczy są oknami duszy. And you know, when we look at the host, I wiecie, jak patrzymy na the hostię, love and power of Jesus is going through us into our soul, moc i miłość Jezusa idzie przez oczy do naszej duszy, brings us wonderful blessings. przynosząc nam wspaniałe błogosławieństwo. Just as the enemy does when you look at pornography or evil things, it destroys us. Tak jak nieprzyjaciel nas niszczy poprzez oglądanie pornografii czy czegoś innego. This is why Jesus said, "Come to me. Dlatego Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie. I am the bread of life." Ja jestem chlebem życia. So I really encourage you now for the next 20 minutes, let's just really beg Jesus for tonight that we will experience a new freedom through the healing power of Jesus. Proszę was teraz, żeby przez ten najbliższy czas patrzcie na Jezusa i proście Go, żebyśmy mogli doświadczyć Jego uzdrawiającej mocy. He loves you unconditionally. On kocha nas w sposób He bezinteresowny. doesn't care what happened in the past. All he would say to you is, "Come to me, I'm in love with you. Come to me, I'm real." To, co On mówi, to mówi, chodź tu do mnie, patrz. Nie interesuje Go, co się stało w przeszłości. Amen. Amen. God bless you.